Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog. Jak wiecie, za parę dni wylatuję na Hawaje na 2 miesiące, więc pomyślałam, że to będzie perfekcyjna okazja, żeby pokazać Wam mniej więcej, jak się pakuje. Postaram się Wam jednocześnie dać trochę rad i pokazać sam proces. Przede wszystkim, kiedy się pakuję, odpowiadam sobie na parę podstawowych pytań. Pierwsze pytanie to, na jak długo jadę? To jest bardzo ważne, dlatego że pakujemy się zupełnie inaczej, kiedy jedziemy na krótko, na przykład około tygodnia, a zupełnie inaczej, kiedy jedziemy na długo, czyli ponad 3 tygodnie. Kolejnym pytaniem jest, gdzie jadę? Może to Wam się wydać śmieszne, ale od tego też zależy sporo pakowania. Ważne jest, żeby umieć odpowiedzieć, czy na miejscu jest tanio, czy drogo, czy jest gorąco, czy zimno. I kolejnym pytaniem jest, jak zamierzacie tam spędzać czas i gdzie w zasadzie. Czy na przykład tylko w miastach i bardziej wypoczywać, wiecie, leżecie w basenie, czy na przykład gdzieś chodzić na trekking, robić jakieś dłuższe wycieczki, bo to też bardzo Wam pomoże przy pakowaniu. I kiedy jadę na tak długi wyjazd, w ogóle to jest najdłuższy wyjazd w moim życiu, bo do tej pory byłam poza Polską tylko przez miesiąc, a teraz będę przez 2 miesiące, więc kiedy jadę na taki długi wyjazd, to zawsze pakuję dużą walizkę, mniejszą walizkę kabinową, do tego jakiś taki plecak w formacie mniej więcej A4 i nerkę. Mając takie różne rozmiary do wyboru, możemy potem na miejscu lepiej tym żonglować. Czyli wiadomo, że dużą walizkę i małą walizkę zostawiamy w miejscu, w którym mieszkamy, a żonglujemy między na przykład dużym plecakiem, małym plecakiem i jeszcze nerką. Więc w zależności, ile macie miejsca i właśnie czy będziecie gdzieś wychodzić na wycieczki, czy raczej nerka wystarczy, to właśnie tak musicie myśleć też o pakowaniu. W mojej dużej walizce lubię sobie wszystko segregować jeszcze w takie mniejsze torebki. Akurat te wszystkie kupiłam w Stanach, w takim japońskim sklepie, natomiast podejrzewam, że możecie je znaleźć gdzieś w internecie. To są po prostu takie zwykłe materiałowe torebeczki w różnych rozmiarach i dzięki temu możecie sobie łatwiej segregować rzeczy. Na przykład do jednego wrzucacie bieliznę, do drugiego wrzucacie kostiumy kąpielowe i dzięki temu potem jest łatwiej to ogarnąć, szczególnie właśnie na długich wyjazdach. Zaczynam od pakowania dużej walizki. Do niej zawsze wkładam buty, ubrania, jakieś kurtki, wszystkie płyny, kosmetyki, produkty do makijażu, o ile nie są delikatne. Czyli ogólnie wszystkie rzeczy, których nie potrzebujemy, zajmują dosyć dużo miejsca albo są ciężkie. Zacznę od rzeczy, których jest najwięcej, czyli do tej jednej torby włożę krótkie spodenki i tutaj wziąłam parę par z różnego rodzaju. Tutaj mam takie bardzo luźne i takie zwykłe jeansowe, więc mam 4 pary krótkich spodenek i do tego 3 różne spódnice, 2 jeansowe i jedna taka rozkloszowana. I teraz dzięki temu wiem, co gdzie mam i nie pomiesza się z innymi rzeczami. Na tej kubce, może to nie wygląda jakby było ułożone, ale jednak są t-shirty, koszule i jeszcze takie bluzki na ramionczkach. Jakby ktoś miał więcej tych torebek, to jeszcze można sobie segregować właśnie bluzki oddzielnie na koszule, t-shirty i bluzki na ramionczka, ale mi niestety nie starczy. I proszę bardzo. Kolejna. Na tej kubce mam kostiumy kąpielowe plus jakąś taką bardziej sportową bieliznę, więc to sobie też włożę do oddzielnego pojemniczka. Tu mam jeszcze takie narzutki, które wezmę ze sobą na plażę, na przykład jak będę szła, albo po prostu jak będzie gorąco, tylko żeby coś zarzucić na siebie. I to w zasadzie mogę już upchnąć tutaj, bo jeszcze muszę mieć torebkę na pewno na bieliznę, więc to może być to. Potem pakuję małą walizkę i tutaj wkładam wszystkie delikatne rzeczy, ale których nie muszę mieć tak typowo pod ręką. Czyli na przykład tutaj będzie laptop, delikatne kosmetyki, na przykład jakieś palety, które wiecie, że nie mogą się pokruszyć, połamać, tylko nie może być tam płynów. Więc wszystkie jakieś takie właśnie suche palety, czy delikatne sprzęty elektroniczne, aparaty i tak dalej, to wszystko właśnie daję do małej walizki, bo wiem, że mam ją zawsze pod ręką i nad nią czuwam. I na samym końcu pakuję plecak albo jakąś małą torebkę czy nerkę, którą będę miała przy sobie w trakcie lotu. I tutaj daję wszystkie rzeczy takie najbardziej osobiste i najbardziej potrzebne, czyli wszystkie dokumenty, pieniądze, jakieś karty kredytowe, telefon, paszport, wiecie, takie bardzo, bardzo osobiste, które trzeba mieć po prostu przy sobie. I to zawsze jest super, bo mały wymiar możecie mieć przy sobie. Czyli ogólnie zaczynam pakowanie od takich najbardziej ogólnych, najmniej potrzebnych rzeczy do coraz bardziej ważnych.
Jeśli nie jesteście super pro w pakowaniu, to co może Wam pomóc, to zrobienie sobie listy. Czyli na przykład parę dni wcześniej możecie już zacząć myśleć, co będziecie potrzebować i możecie sobie zapisywać na kartce. Ja sobie zwykle nie robię takich list, chyba że jadę w takie super wymagające miejsce, czyli na przykład jak jechałam do Amazonii, to sobie zrobiłam listę, bo wiedziałam, że jak czegoś zapomnę, to będzie przypał. Ale zwykle jesteście w stanie kupić większość rzeczy też na miejscu, więc jak czegoś nie zabierzecie, to nie będzie tragedii. Natomiast, żeby się czuć pewniej, możecie sobie zrobić taką listę i ja sobie ją dzielę tak, na ubrania, na kosmetyki, sprzęt, bo na przykład tutaj wchodzą wszystkie jakieś takie elektroniczne rzeczy, nie wiem, jakieś laptopy, aparaty i tak dalej, wiecie, sprzęt, i potem takie esencjale, czyli paszport, karta kredytowa i tak dalej, wiecie, po prostu na takie duże kategorie i wtedy będzie Wam łatwiej pod każdą kategorią sobie wypisać rzeczy. I teraz zajmę się omawianiem każdej z tych kategorii, biorąc pod uwagę właśnie długi wyjazd. Zacznę od ubrań. I bardzo dobrym pytaniem jest, jak spakować ubrania, kiedy wyjeżdżacie na długo, na przykład na miesiąc albo na 2. Z mojego doświadczenia wynika, że nie ma sensu brać więcej ubrań niż tyle, żeby Wam starczyło na 2 tygodnie. Po tym czasie i tak powinniście zrobić jakąś przepierkę, czy to w hotelu, czy to w jakiejś po prostu pralni takiej, wiecie, ogólnodostępnej. Dzięki temu zaoszczędzicie miejsce na inne rzeczy, bo wiadomo, że jednak nasza walizka ma ograniczone miejsce, a po drugie możecie mieć też dodatkowe miejsce na rzeczy, które kupicie na miejscu. Bo jeżeli na przykład jedziecie do jakiegoś taniego kraju, dajmy na to do Tajlandii, to możecie tam kupić jakieś ubrania, które będą tanie, a będą zupełnie inne niż możecie kupić w Polsce. I kiedy myślę o pakowaniu, to najczęściej biorę po 2-3 rzeczy z każdej kategorii dolnej. Bluzek wiadomo, możemy mieć więcej, ale jeżeli chodzi o dół, to na przykład biorę 2 spódnice, 2 pary krótkich spodenek, 2 pary długich spodni, jakieś leginsy i tak dalej, czyli mniej więcej po 2-3 sztuki z danej kategorii. Dzięki temu, jak na przykład jedna para się nam zabrudzi, to możemy założyć drugą i w tym czasie uprać kolejną, albo jak ktoś lubi być super bezpieczny, to wtedy może sobie wziąć właśnie po 3 sztuki. Jeśli chodzi o kosmetyki na długi wyjazd, to tutaj właśnie też bardzo nam pomoże to, czy jedziemy do taniego kraju, czy jedziemy do drogiego kraju. Bo jeśli jedziemy na dłużej do taniego kraju, to tak naprawdę wystarczy, że weźmiemy ze sobą szczoteczkę do zębów i pastę i ewentualnie jakieś kosmetyki, które wiemy, że są super specjalne i możemy ich nigdzie nie dostać. Na przykład, nie wiem, jakiś ulubiony krem do twarzy, który akurat tylko działa, bo inne na przykład podrażniają. Po prostu takie specjalne rzeczy, których możecie gdzie indziej nie dostać, to zapakujcie ze sobą, a resztę kupcie na miejscu. Bo wiadomo, że w każdym kraju będziemy mieć szampon, żel pod prysznic, nie wiem, piankę do golenia, odżywkę do włosów. Wszystkie takie rzeczy codziennego użytku na pewno znajdziecie w każdym kraju. Jedyna kwestia to cena. W moim przypadku Hawaje są drogim krajem, natomiast przez to, że jadę aż na 2 miesiące, to i tak będzie mi się opłacało kupić większość kosmetyków na miejscu. Więc to, co zrobię, to zapakuję właśnie taką zupełnie basic kosmetyczkę z rzeczami, które wiem, że muszę zabrać ze sobą, bo po prostu je uwielbiam i mogę ich nie dostać nigdzie indziej, a resztę kupię na miejscu. I w ogóle pomyślałam jeszcze, że zrobię z tego film. Czyli jak już będę na Hawajach, to wybiorę się do ichniej drogerii i pokażę Wam, co kupuję, jakie są ceny, jaki jest wybór, bo sama też nie wiem, więc to będzie mega ciekawe. Przechodząc do kolejnej kategorii, czyli do makijażu. Tutaj moją główną radą jest to, żebyście brali miniaturki. Ja w ogóle jestem fanką świata miniaturek, więc nieważne co by było miniaturowego, to ja to kocham, ale w przypadku makijażu na dłuższy okres czasu to będzie naprawdę bardzo, bardzo przydatne. Dlatego, że na 2 miesiące warto jest zabrać ze sobą różne rodzaje palet, różne rodzaje kolorów i dzięki miniaturkom będziecie spokojnie mogły zmieścić wszystko w kosmetyczce. Jedyną rzeczą, której nie warto brać na taki długi okres czasu w mini rozmiarze, to jest na przykład podkład albo krem BB. Tutaj bym została przy normalnym rozmiarze. Jeśli chodzi o miniaturki, to na pewno się nam przydadzą róże, bronzery, rozświetlacze, pomadki, żeby można było wziąć parę kolorów, ale w mniejszym rozmiarze. Wiecie, trzeba po prostu kminić,
tak żeby było małe, ale żeby była duża rozpiętość. To, co zauważyłam, że super mi się też przydaje na wyjazdach, to są pędzle podróżne. Ja to tak nazywam, ale to są po prostu dwustronne pędzle, które najczęściej dostajemy albo przy okazji palet, wiecie, w paletach zwykle są takie dwustronne, albo jeszcze czasami można po prostu kupić w drogerii. I właśnie te podwójne pędzle są najlepsze na podróż, dlatego że po prostu wiecie, w jednym pędzlu macie dwa. Na pewno przydadzą się Wam też takie palety parę w jednym, gdzie będziecie mieć parę rzeczy, na przykład brązer, róż, rozświetlacz, albo na przykład jakieś rzeczy do twarzy połączone z rzeczami do oczu. Im więcej produktów w jednym, tym lepiej. A jeśli chodzi o kategorię sprzęty i dodatki, to tutaj pierwszą rzeczą, nad którą się zastanawiam, to jest to, czy potrzebuję przejściówki. Naprawdę, człowiek bez przejściówki po prostu nie funkcjonuje. Więc po pierwsze sprawdźcie, czy w kraju, do którego jedziecie, macie takie same kontakty jak w Polsce, a jeśli nie, to koniecznie zabierzcie ze sobą przejściówkę. Kiedy to już mam ogarnięte, przyszykowuję sobie wszystkie rzeczy. Czyli na pewno biorę z sobą laptopa na tak długą podróż i przy okazji na kręcenie filmów na miejscu laptop jest koniecznością. Do tego na pewno biorę ładowarkę, słuchawki, biorę też aparat z bateriami, z ładowarką i świetną rzeczą na wyjazdy, którą moim zdaniem każdy powinien brać, nieważne czy jest pro, czy jest nie pro, to powinien mieć GoPro. Ale by się fajnie powiedziało. Jak widzicie, kamera GoPro jest maleńka, więc zmieści się po prostu w każdej, nawet najmniejszej nerce. Można ją też nosić na smyczy, są takie dedykowane smycze, zresztą też taką mam. I wydaje mi się, że spokojnie możecie to wziąć jako jedyną kamerę gdzieś na wakacje, dlatego że wytrzyma każde warunki, i mróz, i wodę, i słońce, i wiatr, i w ogóle jeżdżenie na jakichś dziwnych rzeczach. Wiecie, to jest po prostu mega uniwersalna kamera. Więc gdybym nie chciała przy okazji nagrywać takich vlogów z ręki, to bym wzięła tylko to GoPro i nic więcej. Ale do tej kamery biorę też przy okazji różne gadżety, żeby łatwiej móc nagrywać w różnych warunkach. Mam zamiar zrobić film z nauki surfingu na Hawajach, więc właśnie tutaj przyda mi się parę rzeczy, dzięki którym będę mogła nagrywać właśnie surfując. Jeszcze świetnym pomysłem jest wzięcie ze sobą butelki wielorazowej. Ja mam akurat taką, która jeszcze ma tutaj wkład, że można wrzucić owoce i jakieś ewentualnie zioła. I jak weźmiecie to ze sobą, to na każdym lotnisku możecie napełnić sobie wodą albo po prostu gdzieś, wiecie, z jakiejś pijki. To jest mega przydatne. Ja zwykle pakuję się dzień albo maksymalnie 2 dni przed wyjazdem, ale przez to, że właśnie chciałam Wam nagrać ten film, to spakowałam się dużo wcześniej. Dlatego będę też na pewno dokładać jeszcze rzeczy do walizki. To, co pokazałam Wam przy pakowaniu, to nie jest taki finalny efekt. Ale oczywiście na Hawajach mam zamiar nagrywać filmy, więc pewnie też zobaczycie moją walizkę i rzeczy, które zabrałam jeszcze nie raz. Mam nadzieję, że ten film się Wam przyda i jeżeli będziecie jechać w jakąś dalszą podróż, to będzie się Wam łatwiej spakować. Widzimy się oczywiście w następną środę na tym kanale i w następny piątek na kanale Beauty. Czekajcie na filmy z Hawajów. A jeżeli jeszcze chcecie zostać na YouTubie i oglądać go dalej, to koniecznie kliknijcie w film po lewej albo po prawej, a jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to nadróbcie to klikając tutaj na górze. Dziękuję.